Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Przepraszam. błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego. Panowie nam pomogą, a nie tutaj. No to dlaczego nas Pan przyjechał? My stoimy. Święte zgromadzenie. A co tam jest? No ja pytam. Święte zgromadzenie. A co wy jesteście z Przeszła ideologii pani gender? tam i co pani tam pyta? Czy Państwo oglądali ten spektakl? Czy o co chodzi tak naprawdę? Proszę nam puścić nas, obejrzymy i powiemy, jakie jest nasze zdanie. Nie chcemy, żeby takie rzeczy były po Polsce wyświetlane. Ale jakie? Żeby takie. Ale jakie? Takie. Bo nie wolno w naszej ojczyźnie deptać drugiego człowieka w ten sposób. No nic, no skandowali pederaści, bolszewika, goń, to ten Argentyńczyk się dostał na listę komunistów, co jest poważnym osiągnięciem. Z przykrością nie chodzi o sztukę, ale cieszę się, że tyle ludzi dowiedziało się, gdzie się znajduje Teatr Nowy i że teatr w ogóle jest w stanie wzbudzić aż takie emocje. Także w sumie wydaje mi się, że to jest fajna rzecz się zdarzyła, czyli ludzie przyszli do teatru, modlą się, teatr zawsze był miejscem świętym, więc nie warto się bać. Szkoda, że nie ma dialogu, tylko są oskarżenia, ale może przyjdzie też i do dialogu. Na to liczę. Nie jest do pomyślenia sytuacja, że ludzie, którzy przyszli oglądać spektakl, nie mogą wejść. Jest pogwałcona konstytucja. Nie rozumiemy, dlaczego nie ma ochrony policji ani straży miejskiej. Nie rozumiemy, dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pozwala na to, żeby policja odmówiła Malcie ochrony. Nie rozumiemy, dlaczego wolność słowa jest pogwałcona jako podstawowa zasada w demokratycznym kraju. Myślę, że to jest sytuacja, że to jest tylko jakaś iskra, ten spektakl i to, że Rodrigo został zaproszony, która wzbudziła jakieś pokłady, jakiegoś podziału w społeczeństwie, z którego nie zdawaliśmy sobie sprawy, że jest. Na nas dzieje się jakiś nieprawdopodobny gwałt w imię jakiejś religijnej cenzury, w imię jakiegoś obłędu. Nikt przecież nie widział z tych protestujących Golgota Piknik, a jednak wszyscy mają zdanie. Nastroje społeczne się bardzo zradykalizowały od tych kilku lat, od czasu, kiedy choćby Romeo Castellucci pokazywał w Poznaniu swój rzekomo obrazoburczy spektakl. Ale wtedy nie było żadnych protestów i wydaje mi się, że była jakaś dyskusja. Były osoby, którym to się podobało, którym to się nie podobało. Tym razem jesteśmy wciąż w takiej narracji rozpoczętej chyba przez Do Damaszku Klaty, czyli w tej narracji potępiania i uniemożliwiania widzom zobaczenia spektaklu. Protesty, które są oparte tylko wyłącznie na doniesieniach chyba zdobytych w internecie, z jakichś opisów. Tak naprawdę wydaje mi się, że ci ludzie, którzy stoją tam za bramą, nie wiedzą tak do końca, co mogłoby zaistnieć na scenie, gdyby rzeczywiście ten spektakl został zagrany. Mam nadzieję, że mimo to, że weszliśmy tutaj wejściem przeciwpożarowym, uda nam się zobaczyć czytanie, uda nam się zobaczyć ten akt jeden, który będzie grany. No i mam nadzieję, że będzie możliwa jakaś dyskusja i że nic się nikomu nie stanie, bo to jest chyba taki moment, kiedy można by było przerwać właśnie tą jakąś bitwę o spektakl, którego nikt z nas nie widział. Nie powiem nic na temat tego, co dzieje się na zewnątrz. Simplemente explicar que cuando en Poznan resulta que no se podía hacer la obra, había una proposición de este teatro de hacer la obra aquí, de hacerla aquí. Chciałbym tylko wyjaśnić, że w momencie, kiedy niemożliwe było odegranie przedstawienia w Poznaniu, ten teatr zaprosił nas ze sztuką tutaj. Y intentamos hacerlo, pero era técnicamente imposible, no había manera, no había tiempo, porque es una obra que tiene el montaje de esta obra es muy complicado, y una escenografía muy complicada, unas luces muy complicadas,
no tuvimos el tiempo, la posibilidad de montar aquí el espectáculo. Robiliśmy wszystko, żeby to było możliwe, żeby można było sztukę tutaj wystawić, ale ponieważ mieliśmy bardzo mało czasu, a sztuka wymaga sporo przygotowań z takiego punktu widzenia technicznego, montaż jest dosyć skomplikowany, jeżeli chodzi o światła i inne elementy scenografii i niestety z tego powodu okazało się to niemożliwe. Entonces me han dicho, mira, al menos si por favor podéis venir a hacer una lectura de la obra, leer los textos al menos. Dlatego padła kolejna propozycja, zaproszono mnie, żebym tutaj przyjechał po to, żeby moi aktorzy odczytali sam tekst. Viajaron los actores urgente, ayer, hoy llegaron, Marino, el pianista que actúa en la obra, también vino. Y vamos a hacer algo, esto quiero que quede claro, que no es la obra, esto no es Golgota Picnic. Moi aktorzy zmobilizowali się, przyjechali zgodnie ze swoimi możliwościami, byli wezwani w ostatnim momencie. Pianista również tutaj jest z nami i to będzie taka prezentacja. Będą czytane teksty i one będą uzupełnione elementami muzycznymi, ale chciałbym wyraźnie powiedzieć, że to nie jest spektakl, że to nie jest spektakl jako taki Golgota Picnic. Y nada, simplemente es para haceros llegar el texto, un conocimiento del texto y lamentablemente para mí es más un acto simbólico que un acto artístico, que es lo que realmente me interesa. Niestety to wydarzenie ma dla mnie znaczenie bardziej symboliczne niż artystyczne. Na tym znaczeniu artystycznym bardziej mi zależało, ale jestem tu, żebyście mogli Państwo przynajmniej zapoznać się z tekstem mojej sztuki. Ya está. Buenas noches. No es por falsa modestia cuando digo que no tengo un timbre de voz reconocible o unos gestos que me caracterizan. Dios dijo que los negros sirvan para bailar funk y hacer habanos. Que bailen funk mientras los blancos hacen negocios. La tecnología pretende disimular todos estos edificios corrompidos, pero a mí no me contéis ni locas. Una torre cualquiera de Manhattan está hecha con sangre del mundo helénico y sí, tan lejos llegaron los escombros, colegas. Igual que una chabola o cualquiera de Brasil está hecha con restos de una nave espacial rusa. Nadie debería acceder jamás a esos cuadros espantosos de calvarios, cruces y lágrimas, heridas abiertas y dedos que hurgan en ellas, propaganda de perversión, tormento y crueldad, creados con técnicas depuradas. Pero de algo hay que trabajar. Hay maestros restauradores del tormento. Hay gente que corta tickets para que tú disfrutes de la barbarie. Hay tipos que montan guardia con pistola alrededor de tanto sufrimiento. Hay visitas para niños, para que los niños aprendan a hacer el mal. Hay restaurantes para que el visitante se tome una sopa entre masacre y masacre. No co się wydarza? No odbyło się. Myślę, że wszyscy mogli zobaczyć przynajmniej w takiej ograniczonej wersji, jakie to jest mądre, jakie to jest niewinne, jakie to jest rozpaczliwe wołanie. No właśnie miało być spotkanie teraz z Rodrigo Garcją, którego nie możemy zrobić, ponieważ jednak ktoś z widzów zatruł halę jakimś smrodem, który uniemożliwia wejście tam. No i to jest właściwie to, co się tutaj stało, jest z jednej strony piękne, ponieważ przyszliśmy tutaj po to, żeby zobaczyć spektakl, żeby zamanifestować swoją wolność, zamanifestować swoje prawo do tego, żeby
żeby mieć teatr, który jest odważny, który nie godzi się na proste schematy. No, co będzie dalej, nie wiem, bo ta eskalacja agresji, która tutaj dzisiaj miała miejsce pod hasłem, że teatr walczy z Kościołem, no ten teatr nie walczy z Kościołem, to Kościół, nie wiem, czy to jest Kościół, ci ludzie walczą z teatrem. Takich rzeczy chyba w Polsce jeszcze nie było, może były, ale nie pamiętam. Także ja jestem szczęśliwy, ale przerażony. Jest jeszcze druga warstwa, czyli to, w czym jesteśmy, to, co jest dookoła. I tu jest jeszcze ta niezwykła zbitka tego, gdzie byliśmy na sali, gdzie były wspaniałe teksty, spokojnym, cudownym językiem, z odniesieniami do sztuki, z koncertem fortepianowym, a zza ścian dobiegały nas pełne nienawiści, krzyki i dźwięki, więc to nadawało jeszcze zupełnie inny wymiar temu przedstawieniu. Natomiast to, co tutaj zobaczyłam, było dla mnie bardzo, bardzo, bardzo mądre, bardzo aktualne i naprawdę nie wiem skąd te kontrowersje. Pewnie z tego, że ci, którzy protestują, nie widzieli. To jest dla mnie nieprawdopodobny kontrast po prostu pomiędzy tymi ludźmi pełnymi pychy i nienawiści, którzy w imię nieznanego mi Boga, pełnego nienawiści, bo to jest chyba ich Bóg, i pychy, przez którą czują się władni do tego, żeby dyktować innym, co mają oglądać, gdzie mają chodzić i usiłują siłą to od innych. No nie można temu ulegać, no nie można. W moim odczuciu interesujące z powodu kontekstu, który zresztą też przebijał się i cały czas był obecny podczas tego czytania. W sensie ludzi, których było słychać z ulicy, syren i odgłosów, które dochodziły, które mieszały się i tworzyły wspólne tło. To było ciekawe, na pewno. Było w jakiś sposób wyjątkowe i można powiedzieć, że cieszę się, że mogłem tego doświadczyć. Ci ludzie za bramą po prostu są częścią tego wydarzenia i myślę, że je bardzo wzmacniają. To znaczy przekaz, który tutaj usłyszeliśmy w teatrze, został wzmocniony, bo to, co się tam dzieje, jest potwierdzeniem tego, co padło z ust aktorów. Ci ludzie są tak zmanipulowani na zewnątrz, że to jest przerażające, był ten kontrast między tą wolnością tutaj i tym spokojem i rozmową, a tym, co spotkało mnie na zewnątrz i tym, że pani mnie pchnęła tam z tej krucjaty katolickiej. I ja powiedziałam, żeby na mnie nie wchodziła, bo ona na mnie nacierała, a od razu i podniósł się krzyk z tłumu, nie poddawaj się manipulacji do tej pani, która na mnie nacierała i że nie poddawaj się prowokacji, nie daj się sprowokować, a ja nawet do niej nie chciałam nic mówić i to było najgorsze, że ja zobaczyłam, że jest ściana, my nie jesteśmy w stanie się dogadać, bo ci ludzie nie są zainteresowani tym, co ja mam w głowie i tym, co ja czuję, tylko tym, żebym ja się podporządkowała. To jest jedyne ich przesłanie. Masz się podporządkować. I to jest najgorsze, bo to już było. I oni są trochę nie z tej epoki. Myślę, że nie było o co walczyć tym wszystkim, którzy byli przeciwko spektaklowi. Bo spektakl jest po prostu polemiką z naszą kulturą. Z tym wszystkim, co w niej wykrzywione, okropne, co nas wścieka, co paradoksalne. Taka jest po prostu. I to wszystko zostało w tym spektaklu wyrzucone kawałek na ławę. Myślę, że byłby to bardzo interesujący spektakl, gdyby był w całości, ponieważ to, co zobaczyliśmy, było naprawdę przejmujące. A już nie mówiąc o tym pięknym Haydnie, kontrastowane genialnie z tym wszystkim, o czym mówi tekst. I wszystko jedno, czy gra go pianista w ubraniu, czy bez ubrania, znaczy w kostiumie materialnym, czy bez. Wygląd, ubiór jego nie ma wpływu na to, jak gra. A gra świetnie. I to, co gra, jest też świetne. Przecież jest to 7 słów Chrystusa na krzyżu. Rzecz piękna i ja nie widzę tutaj w ogóle żadnego momentu dla protestu, nawet jeżeli się uwzględni te wszystkie
powiedziałabym, przykre rzeczy, które o Chrystusie mówi autor, mówi tekst. No ale tak to jest, że trochę zawsze religijny przywódca jest demagogiem, trochę zawsze jest na sobie skupiony, mimo że głosi miłość powszechną. No to są takie pewne psychologiczne sytuacje.